płyta Amigi 1200, która tutaj na takiej kanapce jakby jest na samym dnie. Następnie nieco wyżej tutaj mostek PCI L-Boxu, zresztą tu nawet widać L-Boxowe logo. No i w ramach tego mostku sloty PCI klasyczne, takie jak w PC-tach. I dzięki temu można podłączyć po kolei kartę graficzną Radeona, kartę muzyczną, tu jest Sound Blaster 128 i tutaj jakiś Realtek jako karta sieciowa. Komputery z rodziny Amiga były marzeniem wielu młodych ludzi w latach 90. Możliwościami graficznymi czy muzycznymi deklasowały ówczesne biurowe blaszaki. Wykorzystywane powszechnie w stacjach telewizyjnych modele 3 i 4000 pobudzały wyobraźnię niemal każdego nastoletniego nerda i pozostawały niemal zawsze w sferze marzeń. To, na co można było liczyć w ówczesnej rzeczywistości, to była Amiga 500, 500 Plus lub 600. 1 MB pamięci i 100 z dyskietek 888 KB. Do tego bardzo często współdzielony z resztą rodziny telewizor. Oczywiście można było Amigę rozszerzyć o wyrafinowane karty turbo, twarde dyski o zawrotnej jak na tamte czasy pojemności 1 GB, czy nawet akceleratory grafiki 2D. Nie oszukujmy się jednak, by w tamtych czasach mieć do czynienia z tymi cudenkami, nie tylko poprzez artykuły w magazynie Amiga, musieliście mieć raczej dzianych rodziców. Ja jestem Łukasz i wtedy tyle szczęścia nie miałem. W latach 90. moja maksymalna konfiguracja Amigi to 500 z 1 MB pamięci, monitorem Commodore 1084S oraz, uwaga, stacją dyskietek jako substytutem dysku twardego. W ramach poszukiwań mojej drogi życiowej zakupiłem też sampler 100 kHz z Elsatu, ale mimo poczynionej solidnej inwestycji w podstawy sprzętowe, muzykiem jednak nie zostałem. Prawdopodobnie z pożytkiem dla ludzkości. Nie chcę zanudzać Was opowieścią o mojej dalszej drodze życiowej, zwłaszcza, że to raczej klisza. Mimo ewidentnej chemii, jaką miałem z Amigą, zostałem pecetowcem. Powiedzenie, że stara miłość nie rdzewieje, u mnie zadziałało jednak dosyć szybko. Zaledwie kilka lat po rozstaniu, na początku XXI wieku, z powrotem wstąpiłem do dumnego grona amigowców. Tym razem jednak już jako posiadacz 1200 wyprodukowanej przez Escom. Warto tu zaznaczyć, że na początku lat 2000 korzystanie z komputera nie ograniczało się niemal wyłącznie do przeglądarek www, z którymi nigdy tak naprawdę klasycznym Amigom po drodze nie było. Wystarczyło tylko zakupić starej, dobrej przyjaciółce kilka drobiazgów, by mogła jeszcze urzec swym wdziękiem. No bo jak tu można by jej odmówić twardego dysku, odrobiny pamięci fast czy karty sieciowej? Zwłaszcza, że przy zakupach nie trzeba już było rozbijać, jak jeszcze dekadę wcześniej, skarbonki z odłożonym kieszonkowym, ani brać chwilówek na zakup wymarzonych akcesoriów, jak dekadę później. Szybko w porównaniu z Windowsem XP startujący z twardziela Workbench 3.1 oraz całkiem niezłe programy do obsługi IRC-a czy choćby swojskiego gadu-gadu umożliwiły jeszcze nieco codziennej pracy na sprzęcie, który już powoli stawał się klasykiem. Jednak dla wielu fanów Amigi pogodzenie się z faktem, że ich ukochana maszyna jest już retro, było, no cóż, trudne. W końcu jeszcze tylko mostek PCI, karta graficzna czy Sound Blaster i dalej będę mógł korzystać na co dzień z komputera mojego dzieciństwa. W którymś odcinku Retrogralni Borg opisał zjawisko swoistego wyścigu zbrojeń amigowców. Wyścigu, którego wygrać się nie da, ale jednocześnie wyścigu, w którym wbrew wszystkiemu ciągle można brać udział. Moja kupiona gdzieś przed 20 laty Amiga 1200 ciągle ma się dobrze. Jest trochę jak Robocop. Serce oryginalne, ale gdzie nie spojrzycie, to jakiś mniej lub bardziej zaawansowany wszczep. Zobaczmy zatem, jak wygląda i czego nie powinniście robić, jeśli sami zechcecie dołączyć do wyścigu. A propos wyglądu, to cóż, właściwie to nie wygląda, a przynajmniej nie jak Amiga. Buda to D-Box z L-Boxu. Produkt świetnie dopasowany do Amigi 1200 z masą rozszerzeń i jednocześnie prezentujący nudny styl przeciętnych obudów pecetowskich z lat 2000. Tak naprawdę to jest opakowanie peceta fabrycznie zmodyfikowane. Zresztą całkiem solidnie do potrzeb amigowych. Na pewno pomieści wszystko, co chcecie dodać do swojego komputera. Karty PCI, dyski, napędy optyczne i rzecz jasna także typowo amigowe karty turbo. Jest też miejsce na oryginalną stację dyskietek. Ma fabrycznie zainstalowany interfejs do podłączenia zewnętrznej klawiatury,
oryginalnej z dużych Amig lub PC-owej PS2 i umożliwia użycie standardowego zasilacza ATX. Czegoż chcieć więcej? Cóż, nie zaszkodziłaby jakaś odchylana klapka przeciwkurzowa przy stacji dysków. Chłodzenie mogłoby być lepiej dopasowane do potrzeb amigowych kart turbo, a sam dostęp do takiej karty wymaga demontażu płyty głównej. Horror. Wentylacja została poprawiona w następcy tej obudowy, czyli Blackboxie, poprzez instalację sporych wentylatorów w przedniej części, ale ja poradziłem sobie, montując wiatrak dokładnie tam, gdzie potrzeba. Jeśli chodzi o dostęp do dopalacza, to u mnie w ruch poszedł Dremel, którym ściąłem fabryczne nity, zastępując je śrubami M3. Znacznie ułatwia to pracę przy karcie. Ulepszone obudowy L-Boxu chyba ciągle jeszcze nie umożliwiają zdjęcia dachu. Jaka jest jednak największa wada obudowy? Pamiętajcie, że powstała ona, by pokazać, że amigowcy nie gęsi i też swojego porządnego towera mają. Miała być platformą startową do broni masowego rażenia przeciw pecetowcom, czyli bezproblemowo zainstalujemy tu mostek PCI. W efekcie nie ma w niej nawet krzty klimatu retro. Jeśli pokażecie ją znajomym, to zapewniam, że nie zrobi to na nich najmniejszego wrażenia, a tych bardziej obeznanych w temacie będzie trzeba przekonywać, że w środku naprawdę siedzi oryginalna Amiga, a nie PC z emulatorem. Wizualnie, nie licząc złącz z tyłu, niczym się ona od PC-ta nie różni. Tak więc, doceniając przestronność i solidność konstrukcji dedykowanej obudowy Tower do Amigi, muszę jednak ostrzec, jest to solidne minus 10 punktów do klimatu retro. Przyjaciółki, nie powinniśmy jednak oceniać po wyglądzie. Zobaczmy zatem, co kryje wnętrze. Po zdjęciu ścianki obudowy od razu rzuca się w oczy mediator PCI z L-Boxu. Postawmy sprawę jasno. Uważam, że twórcom mediatora należy się wielki szacunek za ten projekt. Zainwestowali w to swój czas, pieniądze, dowieźli projekt do finału, napisali sterowniki. Idea zastosowania w Amidze tanich i łatwo dostępnych kart PCI w latach 2000 była czymś szalonym i niesamowitym, ale jednocześnie bardzo kuszącym. No i mnie podkusiło. Dzięki mediatorowi do mojej Amigi trafiła karta graficzna, muzyczna i sieciowa. Za grafikę najpierw odpowiadał Voodoo 3, ale wymiana monitora na model bez wyjść analogowych VGA wymusiła przejście na Radeona z DVI. Muzyka to kupiony za bezcen Sound Blaster 128, a sieciówką jest jakiś staroużyteczny Realtek, których została masa po PC-tach, gdy ich płyty główne zaczęły mieć LAN w standardzie. 20 lat temu, gdy z Amigi można jeszcze było korzystać do wielu codziennych prac, zakup mostka PCI wydawał się oczywistością, ale dziś nie da się zaprzeczyć, że Workbench w rozdzielczości 1280 na 1024 i 24-bitowym kolorze wygląda super i korzysta się z niego całkiem wygodnie. No ale ile można kopiować pliki i porządkować ikonki na pulpicie? Swoją drogą najchętniej pracuję na amigowym klonie Midnight Commandera ze względu na możliwość obsługi klawiaturą. Klasyczne gry i dema, czyli coś, do czego się najczęściej używa obecnie Amigi, i tak działają na chipsecie AGA i przez większość czasu Radeon u mnie po prostu się kurzy. Jeszcze lepiej widać to na przykładzie karty muzycznej. Sam wykorzystywałem ją w Amidze do słuchania MP3. Tylko kto jeszcze do tego celu wykorzystuje komputer stacjonarny? Obecnie tak intensywnie używam karty muzycznej w Amidze, że przypadkowe skasowanie sterownika do niej zauważyłem po paru latach. Tu jest podobna sytuacja jak z grafiką. Paula, jaka by nie była, jest amigowym standardem i to takim, że bardziej już się nie da. W końcu bodajże to jest jedyna kość, która w niezmienionej formie przetrwała od początku do końca klasyków. Zamiennik jest obecnie skazany za zaszczytną funkcję kurzołapa w obudowie. Ostatnia karta PCI w mojej Amidze to sieciówka Realteka. Coś, z czego rzeczywiście korzystam, głównie do przesyłania danych na dysk czy zdalnego nagrywania plików ADF na dyskietki poprzez Amiga Explorera. Działa to bardzo sprawnie, czasami nawet ściągam coś bezpośrednio z Aminetu, ale prawda jest taka, że z reguły mniej czasu zajmuje ściągnięcie archiwum na PC-ta i przegranie go Amiga Explorerem poprzez sieć lokalną niż wyrenderowanie strony www na klasycznej Amidze. Czy warto zatem kupować mostek PCI do Amigi dla samej karty sieciowej? Absolutnie nie. Po pierwsze dlatego, że do działania sieciówki konieczna jest obecność w slocie także karty graficznej. Chodzi o zapewnienie pamięci na bufor DMA. A kompatybilne karty, oczywiście używki, tanie nie są. Po drugie, cena samego mediatora skutecznie odwiedzie Was od tego pomysłu. Tak więc dla samej sieci nie warto. Można spróbować dorwać jakąś kartę sieciową na złączu PCMCIA. Jest kilka modeli z amigowymi sterownikami SANA 2. Miałem kiedyś takie cudo, korzystałem
i działało nie gorzej niż karta na PCI. To, że karty PCMCIA obsługują z reguły klasyczny Ethernet 10, a nie Fast Ethernet 100 megabitów, raczej nie będzie stanowiło problemu przy wadze oprogramowania Amigi. Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem komunikacji będzie jednak zwykły kabel szeregowy null modem. Z jego zastosowaniem można w ogóle odpuścić sobie zabawę w uruchamianie stosu TCP/IP w Workbenchu i korzystać z jakiegoś oprogramowania do transferu danych. Choćby wspomnianego Amiga Explorera, który działa na takim połączeniu bezproblemowo. Tyle na temat mariażu Amigi z mostkiem PCI. Przejdźmy teraz do czegoś naprawdę oldschoolowego. Karty turbo. Dosyć szybko przekonałem się, że oryginalny procesor z 1200, mimo iż w porównaniu z 500 stanowi znaczny krok do przodu, nawet w pierwszych latach XXI wieku był już raczej ślimakiem. Kwestią czasu była zatem inwestycja w dopalacz. Zacząłem od Apollo 1230 z 32 MB RAMu, ale dość szybko trafiła się okazja i udało mi się wylicytować świętego grala amigowców z lat 90. Blizzarda 1260 Phase 5 z procesorem 60 MC68060, taktowanym zegarem 66 MHz. Oczywiście po sprzętowym podkręceniu polegającym na przelutowaniu oscylatora. Do karty dokupiłem jeszcze jednostronny moduł SIM 64 MB i taka konfiguracja pracuje u mnie do dziś. Mimo wieku działa nienagannie. Ostatnimi czasy konieczna jedynie była wymiana akumulatorka podtrzymującego pracę zegara czasu rzeczywistego. Tak w karcie w oryginalnej wersji Phase 5 zastosowało ładujący się w czasie pracy komputera akumulatorek. Jeśli zastanawiacie się właśnie, ile musiałem wydać na nowy, to muszę Was mile zaskoczyć. Oryginał prosto z fabryki Panasonica kosztuje mniej niż 20 zł. Jak to możliwe? Otóż winne tutaj jest BMW. Okazuje się, że w pilotach do samochodów tej marki stosuje się identyczne akumulatorki, co automatycznie obniża cenę. Jak więc widzicie, miłośnicy retrokomputerów i BMW mają ze sobą coś wspólnego. Oczywiście jeśli chodzi o powodzenie u płci przeciwnej, ciągle górą są retromaniacy. Kartę turbo w Amidze, mimo ich szalonych cen, warto jednak mieć. Pomijając już ogólną wydajność systemu, wbrew pozorom jest sporo gier, które potrafią wykorzystać dodatkowe megaherce i nie mam tu na myśli tylko przeportowanego Duma. Poprawioną płynność widać w symulatorach, a dzięki akceleratorowi w swojską cytadelę mogłem wreszcie zagrać na ekranie większym od znaczka pocztowego. Pamięci RAM, jak wiadomo, też nigdy za wiele. To argument za inwestycją w jakieś najprostsze, chociażby turbo. Na tle przedstawionych ulepszeń pamięć masowa mojej Amigi wygląda niemal ortodoksyjnie. Jedyna fanaberia to karta Compact Flash 4 GB zamiast dysku twardego. Korzysta ona jednak z oryginalnego, niezmodyfikowanego kontrolera IDE na płycie Amigi. Tylko z wykorzystaniem pasywnych przejściówek. Ciekawe, ile by kosztowało ulepszenie takiego kontrolera. Mniejsza z tym. Karta CF sprawuje się naprawdę nieźle, jest bezgłośna. Za to głośno można mówić o tym, że mam Amigę z dyskiem SSD. Technicznie jest to poniekąd prawda, choć większość rozmówców chyba inny rodzaj dysku SSD ma wtedy na myśli. Zastosowanie karty Compact Flash ma jeszcze tę zaletę, że umożliwia jej błyskawiczne przepięcie do PC-ta z Linuxem i czytnikiem kart celem sprawnego przerzucenia dużej ilości danych. Całość dopełnia najzwyklejszy napęd DVD IDE oraz oryginalna stacja dyskietek. Ten pierwszy wykorzystywany głównie do rytualnego przeglądania kupionej na giełdzie we Wrocławiu w latach 90. pierwszej płyty CD magazynu Amiga. Z dyskietek obecnie niemal już nie korzystam, gdyż WHD Load rządzi, ale jak wiadomo, Amiga bez stacji dyskietek to nie Amiga. Jeśli w Amidze stacja dyskietek nie stuka, jest to herezja, więc z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że napęd FDD jest używany non-stop do stukania. Za wyświetlenie obrazów Amigi odpowiada nie tylko wspomniany już Radeon z wyjściem DVI. Karta graficzna jest fajna w zastosowaniach systemowych, ale do prawdziwego retro musimy skorzystać z oryginalnego chipsetu AGA. Tu muszę jednak wyznać, że monitor 1084S jest tym elementem mojego pierwszego zestawu komputerowego, do którego czuję najmniej nostalgii. Szybko więc zaopatrzyłem się w ScanDoubler z Candy, świetnie świetnie współpracujący z kineskopowym monitorem VGA, pozwalając wyświetlić na nim natywne tryby amigowe. Niestety ten konkretny ScanDoubler nieco gorzej radził sobie z monitorami LCD. Na powierzchniach w jednolitym kolorze widoczne były artefakty.
Dodatkowo nie był on wyposażony we flicker fixer, co powodowało, że w trybach z przeplotem, ja nie cierpię przeplotu, to w ogóle wymysł piekieł, wszystko migało jak w pierwszych telewizorach na ziemi. Te przypadłości w zestawieniu z obecnością tylko analogowego wyjścia VGA na tym skandublerze spowodowały, iż poczciwe Scandi ustąpiło miejsca Indivision AGA MK3. Gdy tylko minął szok spowodowany wydaniem 3-cyfrowej sumy w euro, pokochałem mój nowy nabytek. To po pierwsze, wreszcie bez kombinacji, korzystając tylko z kabla DV i HDMI, możemy podłączyć się do każdego nowoczesnego sprzętu. Sygnałowi na wyjściu DVI nie można absolutnie nic zarzucić, niezależnie od tego, czy Amigę podłączamy do monitora, czy do rzutnika wyświetlającego obraz na 120-calowym ekranie. To, co widzimy, to absolutna żyleta, nie do odróżnienia od emulatora. Muszę przyznać, że o ile na początku XXI wieku tym, co sprawiło mi największą radość w Amidze, był mostek PCI, tak obecnie jest nią właśnie Indivision. Do pracy z aplikacjami użytkowymi na Amidze rzeczywiście wykorzystuję kartę graficzną. Wraz z Indivision oraz blaszakiem jest ona podłączona do współczesnego monitora, który umożliwia wybór źródła sygnału. W ten sposób wszelkie operacje na plikach wykonuję w Amiga OS. Komfortowo i w wysokiej rozdzielczości i pełnym kolorze. Po uruchomieniu softu korzystającego tylko z oryginalnych trybów Amigi przełączam po prostu wejście na monitorze. Jednak gdy Amiga przechodzi w tryb imprezowy, obecnie już nawet nie zawracam sobie głowy podłączaniem Radeona. Indivision generuje obraz dla rzutnika, a do ewentualnego przejścia do innej gry w WHD Load Workbench generowany przez AGA jest w zupełności wystarczający, a nawet dodaje sporo klimatu retro. Podobnie ma się sprawa z dźwiękiem. W trybie biurowym Amiga podłączona jest do oldschoolowego miksera, na którym mogę mieszać dźwięki z amigowej Pauli lub Sound Blastera, a na dokładkę także z blaszaka. W trybie imprezowym po prostu podłączam wyjście Pauli do amplitunera i włączam fazę. I to właściwie już wszystko, co jest w środku mojej Amigi. Ale to jeszcze nie koniec. Przez długi czas używałem oryginalnej klawiatury od 1200 w obudowie Micronika. Generuje ona sygnał w standardzie PS2 i współpracuje bezproblemowo z adapterem wbudowanym w obudowę D-Box. Ponieważ oryginalna mysz amigowa już dawno padła, przez długi czas korzystałem z optycznej myszy PS2 z przejściówką Coccolino. Tak było do czasu, gdy w moje ręce wpadł zestaw Logitecha, klawiatura MX Keys i mysz MX Master. Pokochałem ten zestaw niemal tak samo jak Indivision, a jako że oba urządzenia można podłączyć nawet z 3 komputerami, to po prostu prosiło się, by go spiąć z Amigą także. Do tablicy wywołane zostało Arduino z zadaniem dekodowania poleceń odbiornika USB Logitecha, z którym sparowana jest klawiatura i mysz i tłumaczeniem ich na sygnały sprzętowe myszki Amigi i klawiatury w standardzie PS2 lub klawiatur dla dużych Amig. Pomysł ten dość mocno mnie pochłonął i rozwinął się do tego stopnia, że po stronie Amigi obsługiwanych jest 5 przycisków myszy, 2 dodatkowe rolki, a do wynalazku możemy podłączyć też drugi joystick i automatycznie przełączać pomiędzy nim a myszką w zależności od tego, czego akurat potrzebujemy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, by opowiedzieć nieco więcej o tym projekcie. Podsumowując, w to, co warto zainwestować, jeśli chcecie mieć prawdziwą, a nie emulowaną 1200 na Amigach, dla dobra klimatu retro zostawcie ją w oryginalnej obudowie. Dzięki temu nie trzeba też będzie kombinować z interfejsem klawiatury. W pierwszej kolejności zainwestujcie w przejściówkę na IDE Compact Flash i odpowiednią kartę. Do wymiany danych na początek wystarczy zwykły kabel szeregowy. Jak się trafi karta sieciowa na PCMCIA, to można skorzystać. W miarę możliwości warto zapełnić przestrzeń pod klapką jakąś kartą turbo lub przynajmniej rozszerzeniem pamięci. Jeśli chcecie podłączyć Amigę do nowoczesnego wyświetlacza, a pewnie chcecie, to warto zaopatrzyć się w skandubler. Najlepiej z flicker fixerem i cyfrowym wyjściem sygnału. Do portu myszy warto wetknąć jakiś adapter umożliwiający podłączenie współczesnej myszy, obecnie najlepiej USB. Amiga 1200 od swojej premiery w roku 1992 przeszła niesamowitą drogę. W ciągu 30 lat zdążyła być nadzieją amigowców, świadkiem upadku 2 swoich producentów. Stała się bazą do niesamowitej wręcz ilości rozszerzeń sprzętowych produkowanych przez dziesiątki firm. Wkraczając w XXI wiek, udowodniła, że to jeszcze nie czas, by odejść w zapomnienie.
Wreszcie, gdy nawet zmodowana, klasyczna 1200 nie była już w stanie pozostać komputerem codziennego użytku, nostalgia sprawiła, że stała się pełnoprawną maszyną retro o coraz większej wartości. Moja 30-letnia przyjaciółka nie jest już towarzyszką czatów na gadu-gadu, a jeśli słuchamy razem muzyki, to raczej ograniczamy się do starych kawałków. Mimo wszystko jednak kryzys wieku średniego w ogóle jej nie dosięgnął. Potrafi jeszcze całkiem nieźle poimprezować i zdecydowanie pozostaje wtedy duszą towarzystwa. Może potrzebuje do tego paru błyskotek, ale po tylu latach, jak jej odmówić? Pokazuje wtedy, że ciągle ma w sobie to coś, co powodowało uśmiech na twarzy wiele, wiele lat temu. I mimo iż o wielu jej rówieśnikach nikt już dziś nie pamięta, jej czas jeszcze długo nie minie.